Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, niech światło mojego serca oświeca was we wszystkich chwilach, abyście nie odłączyli się od mojego Syna. Wstawiam się za każdym z was jako królowa i matka. Umiłowane dzieci, zwracam się do was przez wolę Trójcy Świętej, przez boską miłość, wzywając was do odnowienia waszych zmysłów, abyście oderwali je od tego, co światowe, co nieustannie nęka człowieka, zwłaszcza przez ciało, tak że popada on w wielkie obrzydliwości. Rozpusta, do której dąży ludzkość, nie jest niczym innym jak tym, do czego doprowadził was szatan, aby uczynić ziemię żyzną dla antychrysta. W całej historii ludzkości byli antychryści, którzy biczowali narody, zabijali miliony ludzkich stworzeń i popełniali najbardziej niewyobrażalne akty aberracji z wykorzystaniem ludzkich stworzeń. Ci antychryści sprowadzili męczeństwo na wielkie narody, okrutnie eksperymentowali z człowiekiem, powodowali demoniczne klęski i nadużycia. Niektóre narody i ludy są świadkami tego działania, doznały spustoszenia od tych antychrystów, którzy zapowiadali wielkiego antychrysta, który będzie plagą nie tylko dla niektórych narodów, ale dla całego świata. Fakt, że większość rządów światowych należy do wielkich organizacji światowych, jest jedną ze strategii masonerii, możnych tego świata, którzy dążą do celów, aby wprowadzić nowy porządek świata, gdzie religią będzie religia antychrysta, satanizm. Gospodarka światowa będzie gospodarką antychrysta, zdrowie będzie podlegało podporządkowaniu się antychrystowi, każdy będzie wolny, jeśli podda się antychrystowi, jedzenie będzie mu dawane, jeśli podda się antychrystowi. To jest ta wolność, której poddaje się to pokolenie, poddanie się antychrystowi. Utrzymujecie mojego Syna w ciągłym cierpieniu, z pogardą dla życia tak wielu niewinnych, których zabijacie. Odbieranie życia, na które dobrowolnie się zgadzacie z powodu pogardy dla życia, jest bardzo wielkim grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Kobieta straciła swoją skromność, jej ubiór zmierza do całkowitej nagości w miastach, a mężczyzna stał się strasznym ludzkim drapieżnikiem uwarunkowanym psychicznie na to, co cielesne. Człowiek skłania się ku wszystkiemu co cielesne i nawet godzi się na to wśród swoich, zapominając, że im bardziej pozwala się pociągnąć do tego stanu, tym bardziej jest porywany przez upadłych aniołów, którzy są na ziemi nieustannie kusząc ludzkość. Znajdujecie się w bardzo niebezpiecznym momencie, kiedy święte przestaje być święte, grzech nie jest grzechem, a posłuszeństwo przewyższa nieposłuszeństwo wobec mojego Syna. Niewiasty przyszły odrzucić mnie, pragnąc rozpusty, a ja jestem przedstawiana w skandalicznych scenach karnawałowych, jestem przedstawiana jako grzesznik. Opłakuję te stworzenia i idę szukać ich z większą miłością. Są one ofiarami zła i gdyby w tych chwilach jakiś święty kapłan zainicjował na nich obrzęd egzorcyzmu, demony uciekłyby, ku zaskoczeniu wszystkich. To pokolenie przeżywa wstęp do przybycia wielkiego nosiciela największego nieszczęścia, jakiego doświadczyła ludzkość od czasu ukarania jej potopem. Ta rozpusta, w której znajduje się ludzkość, jest częścią pracy, którą diabeł wykonuje ukradkiem, aby zdobyć duszę. Wolność, do której odwołuje się ludzkość, jest tą samą, która prowadzi to pokolenie do chaosu, do oddzielenia od Boga, a w końcu do nieposłuszeństwa wobec prawa Bożego, sakramentów i dzieł miłosierdzia. To właśnie w tym momencie niebo będzie nadal ostrzegać człowieka o grzechu i jego różnych formach, przez które lud Boży jest zwodzony. Nie wszystko zostało stracone,
są dusze spragnione Bożej miłości. Dusze, które powierzają się boskiej miłości. Dusze, które wciąż wchodzą w boską wolę, aby przetrwać na wzburzonym morzu grzechów świata. Dusze, które potrzebują słowa, gestu, wezwania do podjęcia decyzji o nawróceniu. Dusze, które są niestrudzonymi bojownikami przeciwko złu. Dusze, które w pewnym momencie nawrócą się. Nie przyjmujcie innowacji dotyczących Pisma Świętego ani jego przekształceń. Otrzymujecie ciągłe ostrzeżenie, żebyście się przebudzili i nie zgubili w otchłani piekła. Jest to chwila, o której ostrzegałam was w moich poprzednich objawieniach. Jest to najbardziej niebezpieczna chwila dla was jako ludzkości. Z tego powodu i pomimo tak wielkiej niewiary i szyderstwa wobec wezwań domu Ojca, niebo nie milczy. Musicie wzmocnić relacje z domem Ojca, musicie modlić się sercem, musicie pozostać zjednoczeni z moim Synem i przyjąć Go godnie przygotowanego, musicie stale trwać przy moim Synu i być tymi, którzy wypełniają prawo Boże. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, komunizm nie zmniejsza się, ale rozszerza się i bierze władzę, nie dajcie się zmylić, gdy wam się mówi inaczej. Kościół mojego Syna będzie cierpiał wielkie bóle. Włochy zostaną zaskoczone przez naturę. Prowokacje na Bliskim Wschodzie nie będą już prowokacjami. Stany Zjednoczone kontynuują swoje oczyszczanie, natura nie daje im rozejmu i trzęsienie ziemi alarmuje ten naród. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nie bądźcie oddzieleni od mojego Syna, wołajcie mnie, a przyjdę natychmiast, proście o ochronę waszych towarzyszy podróży i wstawiennictwo świętych. To jest chwila nieszczęść. Moje serce jest arką zbawienia, przyjdźcie do mnie, ja natychmiast was przyjmę. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, wzywam was do pozostania na drodze mojego Syna, który jak dobry pasterz zna swoje owce i chce, aby jego trzoda pozostała przy nim. Moje dzieci przeżywają decydujące chwile, o których ostrzegałam w moich wcześniejszych objawieniach, a największym niebezpieczeństwem jest utrata wiecznego zbawienia. Diabeł prześladuje was zwłaszcza ciągłymi sugestiami dotyczącymi ludzkiej woli, aby oddalić was od mojego Syna. Zło posługuje się nieuchwytnymi środkami, które pozwalacie, aby przeszły niezauważone, zwłaszcza wtedy, gdy nie skupiacie się na pracy i działaniu na podobieństwo mojego Syna lub nie decydujecie się pokonać przeszkód ludzkiego ego, które uniemożliwiają wam bycie prawdziwymi wykonawcami woli mojego Syna i tego, co wam przekazuje. Umiłowane dzieci, każdą chwilę życia trzeba wykorzystać na wzrost duchowy, a nie na regres, dając wolną rękę temu, co podsuwa wam wyobraźnia. Wszystko musi przejść przez sito rozeznania, gdyż nie wszystkie intencje mogą was skierować ku dobru. Jako matka wzywam was do posłuszeństwa i do zachowania spójności i pokoju w waszych sercach. Dzieci, dobre intencje obfitują, ale nie wszystkie prowadzą was na drogę dobra. Istota ludzka skłania się do swoich osobistych upodobań lub pragnień, czasami chce narzucić to, co zapewnia wam wygodę, nie szanując waszych braci i sióstr. Mądrym jest ten, kto słucha i uczy się, a nie ten, kto zamyka uszy i myśli, że wie i zna się na wszystkim. To, dzieci, nazywa się pokorą, a moje dzieci odznaczają się tym, że są pokorne. Umiłowane dzieci, stworzenie ludzkie lubi narzucać się, a nie ulegać, lubi swoje osobiste odczucia, a nie sugestie braci i sióstr, to zatwardza serce i prowadzi was drogą narzucania siebie. Ta droga jest niebezpieczna dla duszy, gdyż wśród tych istot są takie, do których zło z przyjemnością wchodzi z subtelnościami,
które nie są tymi, które prowadzą do zjednoczenia, ale wręcz przeciwnie. Tak więc zło wprowadza niezgodę tam, gdzie widzi, że jest braterstwo, wprowadza konflikty tam, gdzie widzi spokój, prowadzi moje dzieci na manowce tam, gdzie widzi posłuszeństwo wobec mojego Syna. Tak działa diabeł i to jest ciągła przeszkoda ludzkości. Demon jest wytrwały, czai się i udaje mu się przeniknąć ukradkiem tam, gdzie mój Syn zasiał swoją miłość, swoje miłosierdzie, swój pokój i swoją dobroć. W chwilach zagubienia zwracajcie się do prawa Bożego, w nim znajdziecie wolę Bożą w każdym czasie i miejscu. Dzieci mojego niepokalanego serca, zło szerzy się bez przerwy, wy musicie szerzyć dobro bez przerwy. Ludzie cierpią, nieszczęścia nie zwlekają, umysły skażone złem trwają przy swoim celu doprowadzenia ludzkości do chaosu. Wzywam was do modlitwy, tak, dzieci, do modlitwy, nie zapominajcie, że kiedy lud modli się sercem, jest wysłuchiwany, i tak jak Trójca Przenajświętsza wysłuchuje swoje dzieci, w ten sposób uprzedza was z góry o tym, co może spotkać ludzkość, abyście się modlili i aby każdy z was był orędownikiem swojego brata i całej ludzkości. Światło emitowane przez duszę, która się modli i wprowadza modlitwę w czyn, jest widziane z domu Ojca dla dobra całej ludzkości i osiąga to, czego nie możecie sobie wyobrazić dla dobra całego stworzenia. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, ja nie omieszkam wysłuchać błagań tych, którzy modlą się o moją pomoc. Ludzkość nie jest posłuszna mojemu Synowi, obrawa własną drogę, a ja wzywam was do czynienia dobra i bycia posłańcami pokoju. Błogosławię was moją miłością. Kocham was, dzieci, Matka Boża.